Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Krzysztof Pulkiewicz, Poland Country Lead w Unified Post Group. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem IT, tworzeniem i integracją systemów w branży bankowej i ubezpieczeniowej. Ekspert w zakresie platformizacji usług. Obecnie skupia się na rozwoju platformy BankUp, która ułatwia administrowanie procesami firmowymi, wymianę dokumentów, a także rozliczenia finansowe. Powitajmy Krzysztofa Pulkiewicza w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Krzysztof. Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich. Witaj ponownie. W poprzednim odcinku dosyć mocno rozwinęliśmy temat właśnie platformizacji różnych rzeczy. Dzisiaj wchodzimy w trochę inne obszary. Dzisiaj wejdziemy w biznes i w technologię. Co ty na to? Jestem jak najbardziej gotowy. Też przed naszą rozmową mówiłeś, że masz dosyć ciekawe hobby. Co jest twoim hobby, tak prywatnie? Tak, to znaczy nie samym biznesem człowiek żyje. Moim hobby jest skydiving, czyli spadochroniarstwo, a w ostatnim okresie również wingsuit, czyli latanie w takim stroju wiewiórki, skoki z samolotu. Robię to już od kilku lat i tak naprawdę jest to coś, co daje mi z jednej strony odetchnąć trochę od biznesu, a z drugiej strony cały czas podkręca poziom adrenaliny i endorfin w organizmie, więc bardzo polecam. Jeżeli ktoś chciałby spróbować, to nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest zły moment i naprawdę warto. Dosyć nietypowe hobby. Wbrew pozorom wiele osób, których dość często byśmy nie podejrzewali, bo świat ten skydivingowy jest pełen prawników, menadżerów, lekarzy, wojskowych, tak naprawdę pełen przegląd, więc nawet nie wiemy, gdzie ktoś z naszego otoczenia biznesowego czy prywatnego nie robi nic innego w weekend, tylko leci na 4000 i po prostu, jak to mówią piloci, z niewiadomych powodów wyskakuje z całkiem sprawnego samolotu. No tak, na co dzień na przykład prawnik, a po godzinach człowiek wiewiórka. Dokładnie. No dobrze, Krzysztof, także dzisiaj porozmawiamy sobie o biznesie i o technologii. Zacznijmy od takiego ogólnego tematu. Czym według Ciebie jest takie pojęcie, które nazywa się smart business? Dla mnie smart business jest to odpowiednie mądre, czyli właśnie smart, podejście do wykorzystania danych w biznesie, w szczególności w biznesie, który w obecnych czasach musi być dynamiczny. Tak? Oczywiście tutaj zależy to bardzo mocno od branży. Są branże mniej, można powiedzieć, dynamiczne, są branże, które są bardzo dynamiczne i bardzo mocno się szybko zmieniają i wymagają takiej szybkiej reakcji zarówno na te bodźce zewnętrzne, makroekonomiczne, jak i preferencje klientów, czy jakieś zmiany na rynku. I tak naprawdę to są biznesy, gdzie należy w odpowiedni sposób gromadzić, wykorzystywać dane, tak żeby lepiej reagować na zmiany na rynku, lepiej dostosowywać się do rynku i tak naprawdę być bardziej smart. Tak? I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że po pierwsze coraz więcej biznesów zaczyna być biznesami cyfrowymi, digital businesses, tak? Funkcjonują online, gro swoich usług oferują w sposób zdalny, poprzez internet. I ten kontakt taki bezpośredni z klientem jest ograniczony, czyli nie możemy usiąść, porozmawiać, zapytać, tylko tak naprawdę musimy bazować na danych, którymi dysponujemy. Zarówno danymi, które klient zgodzi się z nami współdzielić, jak i danymi, które możemy pozyskać w różny sposób z różnych źródeł. Tak? I dla mnie taki biznes jest właśnie smart. Wykorzystanie tych danych to oczywiście jest wiele aspektów, zarówno marketing, sprzedaż, ale również na przykład finanse. Tak? Prognozowanie daleko bardziej zaawansowane niż tylko to, czy nam wystarczy na opłacenie rachunków w danym miesiącu. Również prognozowanie takie powiedzmy strategiczne, tak? Czyli co się stanie, kiedy na przykład zmienią się stopy procentowe, albo co się stanie, kiedy jesteśmy uzależnieni na przykład od importu i co się stanie, kiedy wzrosną kursy walut, czyli takie analizy, można powiedzieć, wrażliwości naszego biznesu. To jest wszystko właśnie wykorzystanie danych i bycie bardziej smart w biznesie, bardziej przewidującym, szybciej reagującym na pewne zmiany i tak naprawdę przygotowanym na trochę więcej niż ten pozytywny scenariusz, który mamy tylko w głowie.
tak? Szczególnie ważne w obecnych czasach. A jaki to ma wpływ na taką wewnętrzną kulturę w organizacjach? Tutaj posłużę się takim sztandarowym, można powiedzieć, stwierdzeniem, żeby coś polepszyć albo żeby coś kontrolować, trzeba to mierzyć. Tak? Nie da się zarządzać, nie da się poprawiać czegoś w biznesie, nie mierząc tego i nie wyznaczając takich bardzo wymiernych celów i miar na to. Tak? Więc jeżeli chcemy na przykład poprawić jakość obsługi naszego klienta, tak, to tak naprawdę powinniśmy zmierzyć, ile czasu poświęcamy temu klientowi, ilu tych klientów przychodzi, ilu tych klientów wraca, bo nie byliśmy w stanie na przykład załatwić tej jego prośby czy sprawy, można powiedzieć, w pierwszym kontakcie. Jak często pojawiają się te same pytania, czy te same problemy, na które musimy odpowiadać. Jeżeli to odpowiednio zmierzymy, to jesteśmy w stanie zareagować. Jesteśmy w stanie wyeliminować rzeczy, które sprawiają klientom problem. Jesteśmy w stanie poświęcić czas na te kwestie, które dla klientów są najważniejsze. Jesteśmy w stanie również tak zmienić na przykład nasze wewnętrzne procedury, czy wyszkolić naszych pracowników obsługi klienta, żeby wiedzieli, jak problem klienta rozwiązać w pierwszym podejściu, czyli takim tak naprawdę, jakiego klient oczekuje. I to jest tylko przykład. To jest, akurat mówimy o obsłudze klienta, ale on dotyczy wszelkich innych aktywności biznesowych, czyli bycie smart to jest wykorzystanie danych. Wykorzystanie danych to jest mierzenie, klasyfikowanie i tak naprawdę nadawanie temu jakiejś takiej postaci. Tak? I tutaj jest to niezwykle istotny element. Tak naprawdę w biznesie jesteśmy bardzo wiele elementów w stanie zmierzyć. Tak? Bardzo mocno funkcjonujące pojęcie KPI, Key Performance Indicators, tak? Czyli takie wskaźniki, kluczowe wskaźniki wydajności czy efektywności. To są elementy, które wydają nam się takie bardzo mocno korporacyjne i raczej powiązane z dużym biznesem. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem również, nie wiem, warzywniak przysłowiowy również ma swoje KPI, tak? Czy w jakie dni lepiej sprzedają się jabłka, a w jakie gruszki, tak? Czy więcej klientów mamy przed południem, czy po południu? Może warto na przykład otworzyć ten nasz warzywniak wcześniej, bo wtedy więcej klientów idzie do pracy i więcej kupi naszych tych owoców. Też mamy mniejszy problem później z zarządzaniem tym, co nam zostało na koniec dnia, niż na przykład mieć go otwartego do 22, kiedy tak naprawdę tych klientów przychodzi niewielu. Więc my się posługujemy tymi KPI-ami w biznesie, nawet nie nazywając tego KPI-ami, tylko nazywając to pewną wiedzą ekspercką, intuicją, obserwacją. Tak? I na tym właśnie polega biznes, który jest smart. Okej, w takim razie jeśli chcielibyśmy wprowadzić jakieś właśnie takie smart rozwiązania w jakiejś organizacji, to od czego najlepiej byłoby zacząć? Tak naprawdę wrócę do tego punktu i kwestii, o której mówiłem, czyli próby zmierzenia tego. Tak? To oczywiście nie muszą być skomplikowane Excele, analizy matematyczne czy modele matematyczne. To musi być próba określenia sobie i pewnego skwantyfikowania, czym tak naprawdę się zajmujemy, jak wyglądają nasze źródła przychodów, jak dużo generujemy i jak dużo czasu poświęcamy na te poszczególne źródła, czym zajmują się nasi pracownicy, czyli próba opisania tego podstawowym zbiorem 5-6 właśnie takich, można powiedzieć, mierników i później zastanowienia się, jeżeli coś zmienimy, na przykład zmniejszymy liczbę punktów dystrybucji naszego produktu, tak? Z jednej strony obniżymy koszty, no bo tak naprawdę mamy jedną placówkę mniej, mamy jeden czynsz mniej do opłacenia, może również mniej pracowników. Jak to wpłynie na przychody? Jak to wpłynie na tak naprawdę zyskowność tego biznesu? Lub odwrotnie, co w sytuacji, kiedy zainwestujemy w nowe placówki, poniesiemy pewne nakłady inwestycyjne, jakie to będzie miało przełożenie na zwiększenie przychodów w krótkiej i w długiej perspektywie czasowej. Więc tutaj w większości biznesów, w szczególności takich biznesów, można powiedzieć, nie w początkowej fazie, czyli nie mówimy o startupach, bo startupy są czymś dużo bardziej dynamicznym, pivotującym, ale w takich biznesach, powiedzmy, ustabilizowanych, zawsze podejście ewolucyjne, nie rewolucyjne. Tak? Wprowadzajmy małe zmiany, popatrzmy, jak one działają, próbujmy ponownie skwantyfikować i określić, jak ten wpływ wygląda w jakichś takich wymiernych ramach i eksperymentujmy. Tak? Druga rzecz to jest takie próba wyjścia z pudełka, jak to Amerykanie mówią, out of the box thinking, tak? Czyli zawsze robiliśmy to w ten sposób, tak? Zawsze
wrócę do tego naszego warzywniaka. Zawsze mieliśmy żuka, którym jeździliśmy na giełdę warzywno. Ja akurat nie jestem z tej branży, ale ona wydaje mi się taka dość fajnie ilustrująca. Jeździliśmy na giełdę warzywną i pakowaliśmy tego żuka pod dach i przywoziliśmy to i sprzedawaliśmy, tak? Czy to jest najbardziej optymalne? Nie wiem. Może są hurtowi dostawcy, może tak naprawdę ktoś może nam to przywieźć, tak? Czyli odpadną nam koszty tego naszego żuka i comiesięcznych jego napraw. Może można to zrobić trochę inaczej, tak? Zawsze sprzedawaliśmy na przykład te nasze warzywa, owoce, ktoś po prostu przychodził, wybierał. Może zróbmy małą, prostą stronę internetową, taki sklep, gdzie ktoś jest w stanie sobie zamówić gotowy taki zestaw, który będzie na niego czekał na przykład codziennie rano, tak? Czy na przykład może spróbujmy naszą ofertą zainteresować firmy, tak? Te słynne owocowe czwartki czy wtorki. Może przygotujmy taki pakiet i tak naprawdę dostarczmy gotowe rozwiązanie, zawieźmy to do firmy, nie czekajmy aż ktoś do nas przyjdzie, po prostu bądźmy bardziej proaktywni, tak? To są właśnie rzeczy, które oprócz mierzenia, to również szukanie tak zwanych nowych modeli biznesowych, tak? Takim popularnym trendem czy koncepcją, która się pojawia, to są różnego rodzaju modele subskrypcyjne, czy modele wynajmij zamiast posiadać, tak? To widzimy wszędzie, tak? Nie kupujemy hulajnogi elektrycznej, tylko ją wynajmujemy. Nie kupujemy samochodu, tylko wynajmujemy go na godziny, tak? Wracając do naszego warzywniaka, tak? Czyli model, w którym miesięcznie wnoszę pewną stałą opłatę i dzięki temu codziennie pod moimi drzwiami czeka kosz świeżych owoców. Super. Jak najbardziej też mógłby się sprawdzić, tak? Więc model biznesowy to jest coś, czego nie wymyślimy albo nie zmienimy, będąc kurczowo przywiązanymi do tego, jak nasz biznes działa obecnie. Musimy wyjść, popatrzeć na konkurencję, popatrzeć również na inne branże, niekoniecznie na tą naszą, zobaczyć, jak one się zmieniły w międzyczasie i zastanowić, może to jest coś, co warto zrobić. Tutaj jeszcze wrócę do jednego aspektu, tak jak powiedziałem, nie rewolucja, tylko ewolucja. Tak? Nie zamykajmy tego naszego warzywniaka, nie przechodźmy na ten model subskrypcyjny, róbmy to równolegle. Może się okazać, że po pewnym czasie okaże się, że tak naprawdę większość naszych klientów oczekuje, że dostarczymy im te owoce pod drzwi, i tak naprawdę sprzedaż taka, powiedzmy, fizyczna w punkcie sprzedaży przestanie mieć sens, a może się okazać, że ten model się nie przyjmie, więc nie zamykajmy tego warzywniaka, dopóki ten nowy model biznesowy nie zostanie zwalidowany. Okej, powiedziałeś o różnych branżach, o tym, jak w różnym kierunku one ewoluują. Czy w dzisiejszym świecie, w świecie, gdzie naprawdę cyfryzacja jest ogólnodostępna, jest w ogóle jeszcze szansa na prowadzenie biznesu takiego, bym powiedział nawet w cudzysłowie, analogowego? Przykładem jest opieka zdrowotna. Tak? Dużo można zrobić online, to są te słynne wizyty online, wywiady online, ale tak naprawdę kiedy zaczynamy dotykać rzeczy już bardzo konkretnych, no to trzeba do tego lekarza pójść, udać się i tak naprawdę ten bezpośredni kontakt on zawsze będzie i tutaj tego nie zmienimy, tak? Wszystkie właśnie usługi związane z tak zwanym well-being, tak? Czyli masaże, terapie, fizjoterapia, leczenie, również pomoc psychologiczna. Są aplikacje, usługi, które pozwalają nam rozwiązywać, czy pomagać nam rozwiązywać różne kwestie nasze psychiczne, mentalne online, ale nadal uważam, jestem synem pani psycholog, więc trochę mogę o tym wiedzieć, nadal uważam, że bezpośredni kontakt i tak zwana kozetka to jest coś, co przetrwa i co będzie najskuteczniejszym zadaniem. Więc to nie jest tak, że nagle wszystko musi stać się online. Są pewne aspekty takie logistyczno-organizacyjne, które powinny być online, bo ja tą wizytę na kozetce chcę sobie zamówić. W poprzednim odcinku nie padła ta nazwa, dzisiaj chyba możemy powiedzieć w Booksy, tak, naszej słynnej aplikacji do rezerwacji. Chciałbym to zamówić. I tutaj jest ten aspekt online'owy, tak? Nie muszę dzwonić, czekać czy w iść kolejce. fizycznie, czekać w kolejce, tylko po prostu na konkretną godzinę w mojej ulubionej aplikacji jestem w stanie sobie to zarezerwować, ale samo dostarczenie usługi będzie zawsze analogowe. Więc nie dajmy też się zwieść temu, że wszystko będzie digitalowe i będziemy żyli w pełnym metaversie, bo to nawet nie byłoby dobre, to nie byłoby fajne, ale tam, gdzie cyfryzacja może pomóc, to logistyka, organizacja, płatności,
Niekoniecznie muszę płacić na miejscu, mogę zapłacić wcześniej, mogę zapłacić wieloma różnymi metodami za tą moją wizytę. Tam tak naprawdę obniża to koszty dla świadczącego usługi, a po stronie klienta zwiększa komfort, dostępność i spełnia oczekiwania tej właśnie wygody, dostępu i platformizacji, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Ale to też jest ważne, co mówiłeś wcześniej, że trzeba, jeśli chcemy się scyfryzować jako jakieś przedsiębiorstwo na przykład, trzeba monitorować dane, analizować i ulepszać coś. W związku z tym, że wchodzimy w świat cyfrowy, to jednak trzeba ulepszać pod kątem chociażby klientów, prawda? Tak, no wrócę do tego przykładu gabinetu psychologicznego, tak? To nie jest tak, że każdy nasz klient będzie oczekiwał i będzie użytkownikiem i aplikacji do rezerwacji online, tak? Możemy mieć pewną grupę ludzi, którzy będą chcieli zadzwonić, porozmawiać, opowiedzieć, ale to musimy wiedzieć. Musimy zapytać, musimy sprawdzić, musimy wprowadzić usługę online równolegle do naszej tradycyjnej metody rezerwacyjnej, tak? Czyli telefon na recepcję, zobaczyć jak klienci, jak to się zmienia, jak się to rozkłada. Musimy to zmierzyć po prostu, po to, żeby podjąć decyzję, przenosimy wszystko w narzędzie online'owe, albo jednak zostawiamy, bo jest grupa klientów, która tego oczekuje i nie jest na to gotowa na przykład. I to jest jak najbardziej okej, tak? Ale musimy to zmierzyć, musimy być smart, bo jeżeli przeszlibyśmy na przykład tylko na rozwiązanie cyfrowe, mogłoby się okazać, że nie jesteśmy smart, bo właśnie straciliśmy dość istotną dla nas lojalną grupę klientów, która po prostu wybierze inny gabinet, do którego można zadzwonić, pójść i w ten sposób umówić się na wizytę. Tak? Więc to musimy robić wszystko smart. Tak, i do tego też dochodzi sztuczna inteligencja, ponieważ szczerze, ja jeszcze nie wyobrażam sobie psychologa, który byłby sztuczną inteligencją, jeśli ktoś przychodzi i oczywiście sztuczna inteligencja ma mnóstwo informacji na temat ludzi, natomiast czy chciałbym, żeby to był mój psycholog? Raczej chyba nie. No mnie to trochę przeraża wręcz. To nie jest tak, że w to nie wierzę, mnie to trochę przeraża i uważam, że sztuczna inteligencja jest czymś wartościowym, ale nie jest złotym graalem, który rozwiąże wszystkie nasze problemy. Moim zdaniem trzeba być bardzo ostrożnym, bo jest to inteligencja, ale jest to cały czas inteligencja sztuczna. Ona nigdy na obecnym poziomie zaawansowania postępu technologicznego, ona nigdy nie zastąpi emocji, nigdy nie zastąpi pewnej empatii i tego, co w niektórych branżach jest potrzebne, tak? Więc tutaj są pewne, pamiętajmy, że świadczymy biznes w różnych momentach życia naszych konsumentów, zarówno w takich momentach powiedzmy szczęśliwych, tak, czy pozytywnych, typu kupuję sobie nowego iPhone'a, jestem zadowolony i jest super, czy nowego Samsunga, żeby też wracając do naszego, ale również w momentach trudnych, takich, których oczekujemy więcej od dostawcy niż tylko takiego powiedzmy suchego mechanizmu, tak. Nie wiem, zakład pogrzebowy, tak? Tutaj kontakt ludzki jest potrzebna empatia, zrozumienie, tak samo psycholog czy lekarz, tak? To nie jest tak, że będziemy informowali przez maila czy SMS-a o tym, że ktoś jest ciężko chory, tak? Więc tego sztuczna inteligencja, tego żadne narzędzia cyfrowe nie zastąpią. I to jest też ważne. Krzysztof, myślę, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy na dziś. Powiedz proszę na koniec, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie? LinkedIn, to jest mój profil na LinkedInie, jestem tam dość aktywny i to jest taki najlepszy kanał komunikacji ze mną. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, czy chcielibyście o czymś porozmawiać, czy również tutaj jestem bardzo otwarty, na przykład zastanowić się wspólnie, jak w Waszej branży, która może być mi zupełnie obca, ale chcielibyście wyjść trochę z pudełka i zastanowić się nad tym, proszę o kontakt i zawsze chętnie tutaj pomogę. Super. Krzysztof, dziękuję za wywiad. Dziękuję również. Pozdrawiam. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.